Witaj w świecie wirtualnej relaksacji. W tym filmie instruktażowym pokażemy Ci, jak obsługiwać gogle VR Tier 1 Go. Przed Tobą gogle, które zawierają kolekcję filmów VR, 360 stopni dla pełnej relaksacji i całkowitego wyciszenia. VR Tier 1 Go można kupić w kilku wariantach, jako pojedyncze gogle oraz w zestawach do relaksacji grupy osób. Wskazówki zawarte w tym filmie będą pomocne niezależnie od posiadanego wariantu. VR Tier 1 Go są to mobilne gogle, które nie wymagają dodatkowych kabli ani podłączenia do komputera czy internetu. Wszystko, czego potrzeba do wirtualnej relaksacji, zawarte jest w goglach. Wewnątrz obudowy został umieszczony wyświetlacz wysokiej rozdzielczości. Należy zwrócić uwagę, aby gogle nie były wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować uszkodzenie wyświetlacza. Ważne, aby po każdym użyciu zasłonić soczewki gogli ochronną osłoną soczewek dołączoną do zestawu. Dopasowanie gogli do głowy uczestnika relaksacji odbywa się za pomocą pasków, które zapewniają komfortowe użytkowanie. Odpowiednie umieszczenie gogli na głowie wpływa na jakość odbioru doświadczenia wirtualnego, więc sprawdź, czy gogle założone są prawidłowo i stabilnie. Zwróć uwagę na środkowy pasek. Tutaj przebiegają przewody do akumulatora, który znajduje się w tylnej części gogli. Ważne, aby pasek zasilania był w dobrym stanie, więc nie zginaj i nie naciągaj go nadmiernie. Gogle posiadają regulację rozstawu soczewek. Rozstaw ten można zmieniać ręcznie, tak aby widziany przez uczestnika obraz był wyraźny. Pozycja neutralna to ta nakierowana na znacznik. Większość pacjentów widzi wyraźnie w ustawieniu neutralnym. Z gogli VR można korzystać w okularach korekcyjnych. Jeśli uczestnik nosi oprawki okularów standardowej szerokości, to bez problemu zmieszczą się one wewnątrz urządzenia. Ładowanie gogli odbywa się za pomocą portu umieszczonego na górze urządzenia. Jest to gniazdo USB-C. Do ładowania gogli należy użyć ładowarki dołączonej do zestawu. Pełne naładowanie trwa około 1,5 godziny, a czas pracy na baterii wynosi około 2,5 godziny. To przydatna informacja w planowaniu pracy z urządzeniem. Włączanie i wyłączanie gogli VR odbywa się za pomocą przycisku Power, który widzisz w górnej części gogli. Jego długie przyciśnięcie przez około 3 sekundy uruchomi gogle. Podczas uruchamiania należy trzymać gogle poziomo, wtedy gogle poprawnie skalibrują się. Proces kalibracji w goglach polega na dopasowaniu widoku do kierunku patrzenia uczestnika. Ten sam przycisk służy również do wyłączania gogli. W tym celu wystarczy go wcisnąć i przytrzymać przez 4 sekundy. Natomiast po krótkim, jednosekundowym przyciśnięciu przycisku Power gogle nie wyłączą się, a przejdą w stan uśpienia. To wyczerpuje baterię i nie jest rekomendowane podczas dłuższych odstępów w użyciu. Urządzenie uruchamia się przez około 30 sekund, więc daj goglom chwilę na start. Wyłączanie trwa około 10 sekund. Wskaźnik LED, czyli niewielka dioda, którą widzisz pomiędzy portem ładowania i przyciskiem Power, sygnalizuje aktualny stan pracy urządzenia. Jeśli dioda świeci na czerwono, oznacza to niski stan naładowania baterii, zaś niebieska dioda oznacza, że gogle są włączone i gotowe do działania. Zobacz, w tym miejscu po obu stronach znajduje się stereofoniczny moduł audio. Służy on do przesyłania dźwięków do uszu pacjenta. W dolnej części urządzenia widzimy gniazdo jack 3,5 mm. Tu możesz opcjonalnie podłączyć słuchawki, które umożliwią skierowanie ścieżki dźwiękowej bezpośrednio do uszu uczestnika relaksacji. Jest to dobre rozwiązanie dla izolacji akustycznej i wzmocnienia imersji. Potrzebne akcesoria, w tym kompatybilne słuchawki do indywidualnego zastosowania, są dostępne do kupienia na naszej stronie www. Zwróć uwagę na podłużny przycisk na spodzie gogli. To przycisk regulacji głośności.
boku urządzenia znajdują się 3 przyciski. Idąc od góry widzimy górny przycisk powrotu, Back, środkowy przycisk zatwierdzenia Confirm i dolny przycisk kalibrowania Home. Górny przycisk Back umożliwia szybki powrót do menu wyboru filmów. Środkowy przycisk zatwierdzenia Confirm, a więc ten owalny przycisk na środku, służy do zatwierdzania wyborów. Po naciśnięciu tego przycisku pojawi się menu odtwarzania filmu. Należy skupić wzrok na wybranej ikonie z wyświetlonego menu i zaakceptować przyciskiem Confirm. Długie naciśnięcie dolnego przycisku Home służy szybkiej kalibracji urządzenia, centrowania obrazu. Podczas centrowania obrazu należy mieć gogle założone na głowie i patrzeć przed siebie. Gogle posiadają 2 tryby pracy: sterowania wzrokiem i sterowania za pomocą oprogramowania na tablecie. Tryb sterowania wzrokiem jest domyślnym trybem pracy VR Tier 1 Go, który automatycznie uruchamia się z goglami. Użytkownik gogli powinien spojrzeć na miniaturę filmu, który chce obejrzeć. Po kilku sekundach wskazany film zacznie się odtwarzać. Będąc w menu wyboru filmów, mamy możliwość przewijania listy z filmami. Wystarczy spojrzeć na ikonę strzałki i lista z filmami relaksacyjnymi zostanie przewinięta w górę lub w dół. Podczas trwania filmu relaksacyjnego możemy wywołać menu wyboru filmów poprzez krótkie przyciśnięcie środkowego przycisku Confirm. Wtedy przed oczami użytkownika pojawi się menu odtwarzania, ale także ikona domu umożliwiająca powrót do menu głównego z wyborem filmów. Innym sposobem powrotu do ekranu wyboru filmów jest przyciśnięcie górnego przycisku Back. Gdy uczestnik zdejmie gogle z głowy w trakcie odtwarzania, film zostanie zatrzymany. Po założeniu gogli ponownie na głowę, odtwarzanie zostanie wznowione. Drugi tryb sterowania to zdalne odtwarzanie filmów za pomocą oprogramowania na tablecie sterującego relaksacją VR Tier 1 Go. Ten tryb sterowania umożliwia zarządzanie dowolną ilością par gogli i jest rekomendowany dla grupowej relaksacji lub w przypadku indywidualnej relaksacji uczestników nisko funkcjonujących, np. pacjentów neurologicznych, którzy mogą mieć trudności z samodzielnym wyborem filmów. Oprogramowanie na tablecie służy sterowaniu wyświetlanymi treściami w goglach VR i jest znaczącym ułatwieniem dla personelu, który na tablecie zyskuje podgląd ze wszystkich używanych gogli VR Tier 1 Go. Oprogramowanie pozwala monitorować postęp relaksacji oraz parametry poszczególnych gogli. Tablet łączy się samodzielnie i bezprzewodowo z goglami znajdującymi się w odległości nie większej niż 10-15 metrów od tabletu. Do tabletu możemy podłączyć dowolną ilość gogli VR. Tablet nie wymaga połączenia z internetem. Dla niezakłóconego działania zestawu rekomendujemy pracę w trybie offline. Tablet ładujemy za pomocą dostarczonej ładowarki i portu USB-C. Proces ładowania przebiegnie szybciej, gdy urządzenie lub jego ekran jest wyłączony. Ten boczny przycisk służy do włączania tabletu. Przyciśnij ten przycisk i przytrzymaj przez kilka sekund. Tablet uruchamia się. Jeśli tak się nie dzieje, sprawdź, czy tablet jest naładowany. Po włączeniu tablet automatycznie przejdzie do pracy z oprogramowaniem służącym do kontrolowania sesji relaksacyjnej VR. Ekran tabletu zostanie podzielony na 3 części. Górna część ekranu to podgląd tego, co widzi uczestnik. Jednocześnie widać podgląd z 4 par gogli VR, a jeśli zestaw zawiera większą ilość par gogli, wtedy przewijamy dotykowy ekran, aby widzieć podgląd z pozostałych gogli. Lewa dolna część ekranu tabletu służy do wyboru filmu relaksacyjnego. Przewijamy listę filmów. Góra-dół, wybieramy film klikając przycisk Start. Film zostanie uruchomiony na goglach zalogowanych do systemu. Prawa część ekranu pokazuje zalogowane gogle do systemu oraz ich stan. W tej części znajdujemy informacje pozwalające monitorować parametry poszczególnych gogli. Widzimy, które gogle są uśpione,
które pracują i odtwarzają film. Z poziomu tabletu możemy zdecydować, czy wszystkie gogle mają odtwarzać ten sam film, czy też każdemu z uczestników przypisać indywidualnie dobraną treść relaksacyjną. W tym celu należy dotknąć przycisku w kształcie zębatki. Pamiętaj, że tablet z oprogramowaniem służy wyłącznie do kontroli gogli VR Tier 1 Go. Nie można go wykorzystać do innych celów. Takie podejście gwarantuje niezawodną pracę profesjonalnego zestawu. Wyłączanie tabletu odbywa się poprzez przytrzymanie przez 3 sekundy przycisku bocznego. Podczas pracy w trybie sterowania zdalnego zalecamy uruchomić najpierw tablet, a później poszczególne pary gogli VR. Dzięki temu uzyskamy dużo szybszy dostęp do w pełni sparowanego zestawu relaksacyjnego i sterowania za pośrednictwem tabletu. Gogle automatycznie rozpoznają obecność tabletu sterującego. Oznacza to, że jeśli w pobliżu znajduje się tablet sterujący, to wtedy tablet kontroluje gogle. Jeśli tablet jest wyłączony, to użytkownik gogli za pomocą wzroku wybiera treści relaksacyjne. To rozwiązanie pozwalające dopasować tryby pracy do okoliczności i potrzeb. Dla bezpieczeństwa zdrowia uczestników gogle powinny być dezynfekowane po każdym użyciu. Do dezynfekcji używaj ściereczki zwilżonej preparatem do dezynfekcji lub gotowych chusteczek nasączonych takim środkiem. Dokładna instrukcja dezynfekcji gogli VR Tier 1 Go znajduje się do pobrania na naszej stronie. Soczewki gogli należy traktować delikatnie, aby uniknąć zarysowań. Wycieraj je suchą ściereczką z niepylącego materiału. Ściereczkę do czyszczenia soczewek gogli znajdziesz w zestawie. Możesz rozważyć stosowanie jednorazowych masek pod gogle VR. Ułatwia to utrzymanie higieny i może być zalecane w środowiskach medycznych. Maski pod gogle chronią skórę i urządzenie przed transferem zanieczyszczeń. Rekomendowana i bezpieczna pozycja zajmowana przez uczestnika na czas wirtualnej relaksacji to pozycja siedząca lub półleżąca. Uczestnik powinien siedzieć wygodnie i stabilnie oraz mieć możliwość swobodnego rozglądania się na boki. Zastosowanie gogli promujących zdrowy relaks wskazane jest w przypadku nadmiernego stresu, przewlekłego zmęczenia, poczucia przeciążenia, objawów lęku i depresji, złego samopoczucia, obniżonego nastroju, dolegliwości bólowych, problemów z koncentracją, spadku kreatywności, natłoku i gonitwy myśli, osłabienia funkcji poznawczych. Dziękujemy za obejrzenie filmu i zainteresowanie wirtualną relaksacją VR Tier 1 Go. Zapraszamy do poznania innych naszych produktów tworzonych dla zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Z pozdrowieniami, zespół VR Tier 1.